O świcie budzi nas szum ogromnych fal. Kiedy ruszamy, słońce wisi nisko nad horyzontem. Chcemy maksymalnie wykorzystać ocean, nad którym jesteśmy. Został nam ostatni i prosty odcinek. Cała plaża jest nasza. Przed samym Aglu wyrasta coraz więcej skał. Piasek przy nich jest niezwykle miękki, więc trzeba jechać odpowiednią linią. Czasami, żeby nie tracić rozpędu, robię pętlę, żeby trafić w jakieś konkretne miejsce. Całość okazuje się jednak przejezdna i na stały ląd wynurzamy się dopiero w miasteczku. Dalej już nie da się pojechać. Pamiętam ze zdjęć satelitarnych, że od tego momentu zaczynają się wysokie klify. Oj, jakaś walka tam odchodzi. Kuba stanął w szranki nierównej walce z kamieniem. Zaopatrujemy się w śniadanie i wjeżdżamy do Parku Narodowego Sus Masa. To przepiękny odcinek, na którym pustynia spotyka się z oceanem, a oddzielają je ogromne klify. Założony w 1991 roku i chroni zagrożone gatunki oraz tradycyjny ekosystem południowego Maroka. Park jest jednym z ostatnich miejsc występowania ibisa grzywiastego, ptaka uważanego dawniej za niemal wymarłego. Podobno to raj dla ornitologów. Lecimy wspaniałymi piaszczystymi drogami. Widoki zapierają dech w piersiach. Raz po raz na klifach można dostrzec wydrążone w skale małe izby. Rybacy żyją tu wciąż na co dzień. W końcu, zanim dotrzemy na wysokość Agadiru, skręcamy ostro w kierunku Antyatlasu. Cieszę się, że znowu wjeżdżamy w góry. Jestem bardzo ciekaw, co nas czeka. Pamiętam, że trudno było tutaj tyczyć trak, głównie przez to, że większość dróg, które gdzieś prowadzą, zostało wyasfaltowanych. Znajdę miejsce i się zatrzymam. Co? Pojechał asfaltem. No nie ma tu nic takiego. Co szukałeś, gumiarza? Nie, jakieś kafe, wiesz? Ja w ogóle jak przepatrzyłem traka, to tutaj nie będziemy mieli aż do taterznego miasta. A. Zapłon. Ja mam także aż do Tata nie będziemy mieli miasta? Robimy zaopatrzenie i wjeżdżamy w góry. Aż
do kolejnego dnia nie będziemy mieli żadnego miasta po drodze. Jaka droga! Tomek sobie nakręcę to. I got it bad. You don't know how bad I got it. You got it easy. You don't know when you've got it good. It's getting harder. Just keeping life and soul together. I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting each and every night I'm fighting. My broken spirit is frozen to the core. Don't wanna be you. Wouldn't it be good to be in your shoes? Even if it was for just one day. Wouldn't it be good if we could wish ourselves away? Antyatlas rzeczywiście jest piękny. Jest też trudny do jeżdżenia w offroadzie. Nasz trak okazuje się ślepy. Musimy wrócić kilkadziesiąt kilometrów i objechać dolinę od drugiej strony. Na dzisiaj to wystarczy. Znajdujemy prosty nocleg na skraju drogi. No. Dla 4 osób bierzesz? Bonjour. Ej, a może takich oliweczek byśmy wzięli jeszcze? Można. Tak, trochę, wiesz, gaź dużą. Właściwie to wszystkie sklepy w Maroko wyglądają podobnie. Za ladą jest właściciel, czasami można go tam zastać jak śpi. Wszystko co w nich jest znajduje się w zasięgu wzroku. Mamy szczęście, jeśli uda się złapać puszkę z tuńczykiem, jakieś warzywa i makaron czy pasatę z pomidorów. Reszta to wysoko przetworzone słodycze oraz serki tak sztuczne, że spokojnie żyją poza lodówką. Teraz mamy luksus. Znaleziony sklep gra w tutejszej ekstraklasie. Ale to dobrze, będzie już taki wstępnie zrobione. Zrobione, nie? Z moim... Trochę lepsze się będzie robić już. Tak, szkoda, że z moim... Ładuj mi to do plecaka na wierzch. To ten Łukasz kombinuje. Coś coś zawinął. Jeszcze raz zawija. Pak wszystko zawija w takie folie. Kuba nie zawija nic w folie. Ej, ja dzisiaj dojrzałem do tego, żeby nie kompresować, Chcę to mieć, no. żeby nie kompresować tak bardzo śpiwora. Wsadziłem go po prostu do takiego worka wodoodpornego. Łatwiej się pakuje. Nie gnieciesz go, tak? No i wsadzasz do sakwy i ściągasz je z nim. To wszystko tu. Lubię takie poranki, ładnie jest. Rano czeka na nas wiele kilometrów szutrowych autostrad. W tempie docieramy do przełęczy Dakka. Widok jaki się stąd rozciąga zatrzymuje nas na dłuższą chwilę. Co to się dzieje do diaska? Tu jest za wielka piękność. Poczekaj, nie zaspał, zapadł. Była może krasu? No na pewno. Jak cię dupa zmieści, to się wszystko zmieści, nie? I ten. Czekaj, patrz. Weź tą włożę tam.
Stąd nie mamy już wyboru. Częściowo musimy jechać asfaltami, częściowo udaje się uciec w ledwie widoczne pasterskie ścieżki. Pewnie. W Tata robimy ponownie zapasy. Trafiamy akurat na godzinę modlitw. Daje nam to okazję do zaobserwowania, jak miasto na chwilę zamiera, a później cały tłum i zgiełk wracają w jednej chwili na ulicę. A się zaroiło, nie? Nagle. Dzieją się rzeczy. Les rugissants du Pacifique, les remous des torrents d'Afrique ont brisé le rêve magique. Za Tata wbijamy na fantastyczne pisty, które potem przechodzą w prawdziwy raj dla motocyklisty. Do miejsca, w którym decydujemy się założyć biwak, dojeżdżamy z samymi single trackami. Le vent les a emportés, ils ont retrouvé la lumière, la liberté. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ohé, ohé, les ailes à ton poignet. Sonnez, sonnez, sirènes au vent salé. Sonnez, sonnez, les mers traversées. Rano docieramy do Agż. Dawniej był to ważny punkt handlu transsaharyjskiego. Przechodziły tędy karawany z solą, złotem i przyprawami. Miasto słynie z tradycyjnych ksarów i kazb, ufortyfikowanych osad z gliny i słomy, charakterystycznych dla południowego Maroka. Agż leży w dolinie rzeki Dra. Znajduje się tu jedno z największych skupisk palm daktylowych w Maroku. Ich zieleń i ogromny obszar, który zajmują, robią niesamowite wrażenie, szczególnie w zderzeniu z informacją, którą otrzymujemy od jednego z napotkanych kupców. Od 7 lat nie spadła tu ani kropla deszczu. Gdzie idziesz, biały wielbłądzie? Gdzie idziesz? To, co dzieje się dalej, to prawdziwy koncert. Wszystkich najlepszych rzeczy, które mogą się przydarzyć w jednym momencie podczas jazdy. Trafiamy na piękny kanion pełen palm. Przez całość jedziemy absolutnie kapitalnym single trackiem. Every season, but somehow I'm gonna make you see that even through everything, you belong with me. And even if it rains, then we can make it shine. It doesn't mean anything as long as you are mine. And maybe it's just a dream, but I don't want to wake in a world without you. All of the things we've seen, oh, I don't want to wake in a world without you.
Powoli wjeżdżamy w jeszcze wyższe partie gór. Droga, która nas tu prowadzi, jest wprost wyjęta z bajki. Ostre zbocza i niesamowite widoki. Dokładnie po to tu jesteśmy. Every season, but somehow Nice! when it comes to you Dobrze and tu jest. me, maybe I'm just a fool. I can't see what's right in front of me. Maybe it's the years, and maybe it's just time. Wjeżdżamy na płaskowyż i nagle znajdujemy się w miejscu odizolowanym od świata. Co jakiś czas spotykamy małą osadę rolniczą, czasami pasterza na ośle. Czas tutaj zatrzymał się kilka dziesięcioleci temu. Jedyna rysa na całości tego wrażenia to świadomość, że musimy się już zacząć śpieszyć. Mamy jednak coś na koniec. Prawdziwa wisienka na torcie, polewa na pożegnanie. Zamierzamy przejechać nieczynną już kopalnię ołowiu. Gdzieś tam się jedzie do tej nory. Tam, o, tam. Ale nie wiem. Tam wjeżdżamy. Tak jest, jedziemy. A ten co, będzie z nami szedł? Nieważne, jedź po prostu i go omiń. Kopalnia ma nietypowy kształt. Składa się z dziesiątek równoległych tuneli. Podobno to jedno z najsłynniejszych miejsc mineralogicznych świata, znane z doskonałych kryształów wanadynitu, intensywnie czerwonych, pomarańczowych lub brązowych. Tak. Dużo tuneli jest na tyle szeroka i wysoka, że spokojnie pozwala na ich przejechanie. Kusi mnie, aby znaleźć przejazd na drugą stronę. W końcu jednak zostawiamy to na inny raz. Elegancko. Jesteśmy w słynnej kopalni torfu. Jeszcze powiedz, że koło Kielc. Czas wracać do domu. Obieramy kierunek na port. Szybciej! Tak! Dupy. Dobra, będzie. Przejście! Dobra, zamijajmy się. Zrobiliśmy to. Nasz mały rajd w Formule Male dobiega końca. Przejechaliśmy wspólnie 5000 km offroadowych szlaków. Poruszaliśmy się wśród najpiękniejszego cudu natury – pustyni. Było intensywnie, dlatego nie żałuję ani chwili wydanej na tę przygodę. Ta formuła zdecydowanie się sprawdziła. Będziemy do niej wracać.